Siemaneczko, cześć! Witam Was w kolejnym filmiku. Jako że pogoda taka w miarę przyzwoita się zrobiła, a dawno nie było odcinka z pleneru, to zrobimy sobie o takim dość istotnym elemencie dzisiaj. Mianowicie o siodle. Może nie będzie to jakiś tam, nie wiem, wykład nie wiadomo jaki, ale takich kilka przydatnych informacji, zwłaszcza myślę dla trochę bardziej świeżych kierowców, bo wiadomo, starzy wyjadacze, no to o takich tematach to wszystko wiedzą, a tym trochę mniej doświadczonym to myślę może się temat przydać, bo to no, naprawdę istotne i przydatne. Tak więc jedziemy. Dobra, postawię Was odrobinkę niżej. Może zacznijmy od tego, że w ogóle rozepnę to. Czekajcie, kucnę, bo kamerka nisko łapie. Zacznę od tego, że w ogóle rozepnę to i nie będę pokazywał tam jak spinać, rozpinać, tylko chciałbym pokazać Wam, o co chodzi z układem smarowania, jak to smarować i jakie tak mniej więcej są te rodzaje siodeł, które mamy do dyspozycji. Więc dobra, najpierw sobie rozłączę naczepę. Czekajcie, zamknę drzwi tylko, bo we Francji jestem, a tak co jakiś kurde ziom mi nie wleci, nie? Do kabiny. Dobra, poduszeczki do góry, tak co byście widzieli coś. Dobra. Hamulec zaciągamy. Zauważyłem, że mam kurczę mało powietrza z tyłu w ostatnim kole w naczepie, teraz tak patrzę. Zobaczcie. Kurde. Czyżby? Kapać był? Kurwa, tu jest za parę kilometrów stacja. Mam nadzieję, że do rana mi nie zajdzie to powietrze całkowicie. No. Kurde. A jeszcze jak ładowałem, to patrzyłem, to było ok, jak wsiadałem do bryki. Albo na coś najechałem, albo... ale dobra, wjadę na stację, sobie dopompuję. A jak nie, to chyba mam przewód, to... sobie tam jakoś poradzę, myślę. Dobra, rozłączamy to badziewie. A mnie zwracajcie uwagi w tym momencie, czy tam elektryczny, czy ten, bo zaraz jak to podepnę z powrotem i tak, to tam wszystko jedno, nóżki rozstawię i odepniemy go. I tak, bo przede wszystkim ja zawsze tak robię, że sobie opuszczam najpierw ciągnik, a nie wyrywam go na siłę, żeby mi smaru nie zbierało, nie? O, nie. Jeszcze nie. O, i teraz, jak się pojawi minimalny odstęp, to delikatnie, tylko tak wiecie, tak żeby... O, tak aby odstęp był i wtedy sobie wysuwam go do przodu. Jak mi się wyczepi ze stworznia, no to wtedy już w ogóle całkowicie nisko. O, i w dół. Dobra. Trochę miejsca, żeby było. Dobra. Wyłącz klamota. Dobra, to może od samego początku. Ogólnie rzecz biorąc, to na tych siodłach, co jeździmy, znaczy co jeżdżą z nami, to są dwa rodzaje. Jest właśnie siodło Josta i jeszcze tam jednej firmy. Kurczę, wypadło mi z głowy, jak ona się nazywa. I te siodła się dzielą w zasadzie na dwie grupy. Na takie do 40 ton, tak jak mamy zestawy, nie? 5-osiowe, i na zestawy powyżej. Czyli jeżeli macie na przykład, tak jak tutaj, dwuosiowy ciągnik, no to wiadomo, że będziecie mieli stworzeń tutaj w naczepie dostępny ten 2 mm. Jeżeli będziecie mieli więcej osi na ciągniku, czyli 3, 4, 5 i wyżej, to z założenia, no to wtedy macie siodło na 3,5 metra, czyli takie naczepy jak ta, to szczerze mówiąc nie wiem, czy podepniecie, ale na pewno w drugą stronę nie da rady, czyli tej ciężkiej naczepy nie podepniecie pod to wąskie siodło, po prostu się nie zmieści ten stworzeń, bo on jest o 1,5, nie centymetra, tylko cala, przepraszam, o 1,5 cala szerszy. Rzeczą, która się różni tutaj, to jest samo zabezpieczenie, bo o ile w tym modelu macie taką właśnie dźwignię, że ją wiecie, że wysuwacie ją tak jakby w tą stronę i w prawo,
to dla odmiany na tej drugiej było zabezpieczenie w ten sposób, że tu dźwigienka była i żeby rozblokować, to trzeba było dźwigienkę wcisnąć w dół i dopiero wtedy wyciągaliście, a tutaj macie dwie zapadki tak jakby po prawej i tutaj drugą zapadkę macie i to na tej zasadzie działa, że wiecie, kiedy wjeżdżacie stworzeniem w siodło, tam się zamyka zamek i tutaj jeżeli jest wszystko dobrze, to te dwie zapadki się ładnie zapadają i wtedy macie pewność, że jest poprawnie zamknięte. No to już tam nie muszę mówić, że tego nie można ani ręką wpychać, ani wbijać młotkiem, ani w żaden inny sposób. To jest bardzo istotne, a tam dla odmiany no to macie tą dźwigienkę, że wiecie, że tutaj sobie jedną ręką w dół, a drugą wyciągacie. To też fajna sprawa. I w tamtej dało się zamontować kłódkę, ale chyba w tej też dałoby się zamontować w te dziurki, nie? Żeby jakiś dowcipniś, kurczę, nie mógł wypiąć tego. Na pewno by się dało, bo tu jest dziurka, tu jest szyna. Na pewno by się dało. Bo czasami ludzie mają jakieś debilne pomysły i wiecie, i potrafią psikusa zrobić. Albo na parkingu, albo tam pewnie na firmie też się zdarzają, no ale to już nie będę za bardzo wnikał. No ale w każdym razie to mówię, w tamtej drugiej wersji na pewno dało się zamontować kłódkę, bo sam osobiście miałem, a tutaj w tej to jeszcze nawet nie próbowałem, ale myślę, że też dałoby się, bo zobaczcie, to jest tak fajnie tu zbudowane. Kolejna sprawa, bo jeżeli chodzi o ten rodzaj siodła, no to jest takie najbardziej upierdliwe. Poczekajcie, pójdę z drugiej strony. Takie najbardziej upierdliwe, ponieważ ono nie ma tego centralnego układu smarującego, widzicie? Ono jest tylko po prostu zawieszone na tym, nie ma do niego żadnych przewodów. I ten stan, co teraz jest, no to ogólnie rzecz biorąc, ja to siodło smarowałem jakieś, kurde, nie wiem, 4 tygodnie temu? Znaczy ja smarowałem, pojechałem na warsztat i po prostu tam z chłopakami zebraliśmy raz dwa ten stary smar i położyliśmy na nowy, no to zobaczcie jak on wygląda. Zwłaszcza, że teraz jest okres zimowy, nie? To już się nadaje znowu do smarowania i się robią takie właśnie wyżłobienia, a to nie jest nic dobrego, bo to siodło po prostu staje się w ten sposób uszkodzone. Widzicie? Co kawałek jest. I tu już powinien przyjść nowy smar. Jeszcze trzeba byłoby zobaczyć naczepę od spodu, jak wygląda. Czy to przypadkiem... naczepa nie jest dupiona, ale wątpię, bo my właśnie z tego względu, że zmieniamy bardzo często naczepę. Tu widzicie, tu jest ok. Tu się nic nie dzieje. Czyli to jest raczej wina przepinek, bo potrafimy też tam kilka razy dziennie nawet zmieniać te naczepy, to właśnie w ten sposób wygląda, że ten smar się po prostu zbiera i zostaje albo na naczepie, albo się rozchodzi na boki. Jeżeli chodzi o kalamitki, no to też są jakieś, no ale moje, ja tam ich nie ruszam, to już powiedzmy, że to jest według mnie no, zabawa dla warsztatu, tak? Bo to, tak samo luzy na siodle, no to tam śruba regulacyjna do luzów, no to tak samo to oni się tym zajmują, to wcale nie będę tam się rozpowiadał na ten temat. Ale jeżeli chodzi o właśnie samo smarowanie, no to no, kierowca wiadomo, jak podczepia naczepę, podczepia, to widzi, czy to siodło jest suche, czy nie. No, na suchym siodle, no to jak mówi to porzekadło stare, że kto nie smaruje, ten nie jedzie. No to tutaj też podobnie wygląda, bo po prostu, bo ta blacha trze o blachę i się zaciera. No ale to mówię, to jest tutaj taki przykład najprostszego siodła, jakie jest. No, bez tego centralnego układu smarującego i bez tej plastikowej nakładki. I to jeżeli o mnie chodzi przy takiej ilości przepinek, no to tak średnio raz na miesiąc, no to tam, no trzeba pokapać tego smaru. Ten stary tutaj, wiecie, z tym piachem, kurde, wydupczyć, a świeży położyć. No wiadomo, jak jeździcie tam długo z jedną naczepą, no to też nie będzie to aż takie częstotliwości wymagało, bo po prostu ten smar będzie cały czas pracował. No, raz tam na jakiś czas posmarować i gitara. Dobra, natomiast drugą wersją siodła, znaczy smarowania w siodle jest właśnie ten centralny układ smarujący. No to tam z tego, co pamiętam, kiedyś jeździłem, to w Mańku taki miałem, to powiem wam, zarąbista sprawa, bo tam dosłownie ta puszka, no ona miała, kurczę, no ona gdzieś takiej wielkości tam była, nie? Że tam wchodził z litr, tak z kilogram tego smaru, litr tam chyba wchodził, jak dobrze pamiętam. I bez kitu, kurde, się jeździło i to własną
Silaniem sobie dawkowało ten smar, no to kurde zarąbista sprawa, praktycznie w ogóle bez obsługowo. No tam z tego co kojarzę, chyba raz na rok trzeba było dopełnić tego smaru i na mięciutko wystarczało. Jak już wiecie, jak już się zaczynało robić sucho, no to był znak, że pora na warsztat pojechać. I jeżeli chodzi o trzeci rodzaj, to powiem wam tak, że kiedyś odbierałem Mercedesa, chyba Mercedes to był, no. I kurde, przyjeżdża, minówka sztuka to była. Patrzę, no suche siodło, no to idę na warsztat. Tak tylko tam ciapnięte takie dwie ciapki tutaj na tym. Tu dwie, tam dwie i to cały ten. I to całe smarowanie siodła było. Idę na warsztat i mówię im, że wiecie, że przydałoby się posmarować to siodło, że kurde sucho jest. Nie, panie, tutaj się tego nie smaruje, bo to jest siodło z plastikową nakładką. Mówię, kurde, co to za chujostwo teraz jest, za cholerstwo. I faktycznie, jak ten, potem wziąłem instrukcję obsługi do ręki, to te talerze, nie, ślizgowe, to właśnie było napisane, że są wykonane z jakiegoś tam polietylenu specjalnego, no z plastiku, w skrócie mówiąc. I że one właśnie praktycznie nie wymagają smarowania, że zalecane jest tam delikatnie tylko zmaźnięcie tego, żeby tutaj ta dolna płyta nie rdzewiała. I to w sumie cała obsługa tego siodła była. I tam raz na jakiś czas, no bez kitu, ani to nie rdzewiało, ani nic się z tym nie działo. Bardzo fajna sprawa. No, bardzo zadowolony byłem z tego i równie mocno zdziwiony, jak mi powiedział o tym właśnie, że nie smarujemy. A jeżeli chodzi o sam smar, to jak dobrze pamiętam, to musi być wysokociśnieniowy i teflonowy. To nie może być tam zwykły tawot, bo to wiadomo, to w ogóle odpada, ale że właśnie musi być ten specjalistyczny, więc to jedno, a drugie, że nie jest za dobrze tego smaru zbierać tutaj stąd i wiecie, i wrzucać go z powrotem na siodło, bo no po prostu tam są drobiny piasku, jakiegoś syfu, jakiegoś kurzu i no nie jest to za zdrowe dla tego siodła i właśnie wtedy takie coś się robi jak tutaj takie kurde wrzery, a to no potem już zaczyna się problem robić, bo albo to będzie kurde chyba stawiał opór przy skręcaniu, przy zwracaniu, a dopóki jest sucho, no to jest jeszcze pół biedy, ale gorzej jak wiecie, jak gdzieś tam kurczę jest ślisko, mokro, no to tak jakby no bezpieczeństwo traci na tym, tak, sterowność auta. Tutaj jak sobie przypominałem rzeczy do tego filmiku, to też wyczytałem, że są kurde naczepy z automatycznie składanymi stopami, że wiecie, że podjeżdżacie i z wysokości kierowcy, że możecie mieć automatycznie podłączane kable, automatycznie kurde pneumatycznie blokowane siodło i dodatkowo jeszcze możecie mieć właśnie automatycznie składane nogi, przepraszam. To zarąbista sprawa. Sorry, że tak ale -2 jest i tak, które mi szczęka zdrętwiała. Więc czego to oni nie wymyślą? To chyba byłoby tak w skrócie na tyle, bo to nie będę się zagłębiał w jakieś tam techniczne rzeczy, albo w jakieś regulacje, nieregulacje, bo to wiadomo, to jest wszystko zależne od tego, jaką tam konfiguracją zestawu jeździcie, a mechaniki z reguły to mają dobrze ustawione, to tam nawet nie ma za bardzo się co nad tym tutaj rozwodzić. Ale mówię, no jeżeli chodzi o takiego kurde najlepszego tipa, który widziałem i który sam używałem, no to właśnie kółdeczka na zamku. Na zamku siodła i powiem wam, naprawdę spokojnie wtedy możesz sobie rano wstać i się nie martwisz, czy jakiś idiota kurde przyszedł i ci rozpiął to siodło, czy nie rozpiął, czy wiesz, czy zauważyłeś, czy nie zauważyłeś, no to jest naprawdę fajna sprawa. No dobra, to podopniemy sobie to z powrotem. I tak, no jeżeli chodzi o samo podpinanie, to też ja z reguły staram się dojeżdżać do tego miejsca mniej więcej. I wiecie, i tak, żeby było minimalny odstęp. I wtedy ten stworzeń fajnie wskoczy, a nawet jeżeli delikatnie nie traficie, no to ciągnik jest lżejszy z reguły od załadowanej naczepy i on się nadda delikatnie. No nie, delikatnie mówię, nie mówię kurde, że wiecie, że jakieś duże odległości, ale tak kurde, no minimalne jakieś tam dopasowanie nastąpi. Jeszcze jedno, co mi się teraz przypomniało, to zobaczcie, ja kiedyś też odwaliłem taki numer, a to w sumie dla początkującego też fajna sprawa będzie, bo przeskoczyłem tak jakby, miałem ciągnik za nisko opuszczony, stworzeń oparł mi się tutaj na górnej części naczepy i wiecie, i pchnąłem do końca, to też silos podczepiałem i kurde, stworzeń mi wpadł aż tutaj, za siodło się zahaczył. I powiem wam, miałem dużą zagwozdkę, bo
naczepa była dość... Kurde, już teraz nie pamiętam, czy ona była za wysoko, czy za nisko. Ale w każdym razie była tak, że nawet jak wziąłem konie na maksa, stopy na maksa opuściłem, to i tak ten stworzeń mi dalej haczył. To wiecie, to kombinowałem, a na koniec podłożyłem tutaj miałem takie podkłady w naczepie, to podłożyłem z jednej, z drugiej strony, raz, drugi i faktycznie wtedy mi dopiero zeskoczył ten stworzeń. Ale to tak, no mówię, kurde, na początku szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, co tu wykombinować. Bo mówię, nie będę kręcił, bo ale zaraz coś urwę, tak? To są te kalamitki. Z drugiej strony jest też, było zamknięcie. Tam jeszcze jakaś rura od kompresora była, jakieś pierdoły nad kola. To wiecie, tu nie ma za bardzo pola manewru, a tutaj zaraz tłok był bliziutko. Więc napociłem się trochę, nabawiłem, ale jakoś poszło. A innym razem pamiętam, że za mało podniosłem, to mi się zakleszczył stworzeń tutaj właśnie w tej szparze. W siodełku to też, ale to tak troszkę mocniej musiałem szarpnąć i wyskoczył. Podnieść trochę na poduszkach i wyskoczył. To było mniej takie, wiecie, straszne, ale to mówię, to taki błąd początkującego. Dobra, czekajcie. Dobra, to podczepię. Odpalimy. Troszkę do tyłu. No i widzicie, w takim tak sobie podjeżdżam mniej więcej do takiego poziomu. Wtedy sobie ustawiam tak, żeby był minimalny odstęp. Tam jest dosłownie, w kamerce powinno być widać, bo takim ustawiłem, tam jest dosłownie centymetr. I wtedy dzięki temu nie będzie Wam ściągało tego, czy by się nagrało, bo niechcący usiadłem na tym pilocie do nagrywania. Dobra, to jeszcze raz w skrócie podjeżdżam, tak mniej więcej do takiej wysokości, wiecie, że mam minimalny odstęp do tej płyty ślizgowej i wtedy podnoszę i delikatnie wjeżdżam, cyk, zapięte. Zamek wchodzi na swoje własne miejsce, szarpnąć trochę do przodu, trochę do tyłu, podnieść wtedy siodło do góry i nie powinno być żadnego problemu, musi trzymać. Wtedy kabelki popodłączać i byłoby na tyle. Moi drodzy panowie, to by było w tym filmiku na tyle. Mam nadzieję, że tak szybko w skrócie wyjaśniłem, na co zwrócić uwagę i tak mniej więcej jak zadbać o to siodło, bo to bez kitu to jest ważny element, a on jest z reguły schowany tam gdzieś pod naczepą i często gęsto zapomina się o nim, tak? Bo jak jeździłem z jedną naczepą, kurde, przez rok czasu, to nie rozpinałem w ogóle zestawu, to bez kitu to smarowanie siodła to się odbywało, nie wiem, raz na rok powiedzmy. Więc tutaj warto o tym pamiętać i warto do tego zajrzeć. I to by było chyba na tyle. No nic, biorę się za nagrywanie następnego filmiku, póki jeszcze widno jest, więc trzymajcie się. Do zobaczyska, hej!